Witam Ciebie, Robercie, bo tą paczkę przesłał do mnie Robert, Stefan Paweł 1, Roman Dorota i to jest transceiver USDX z awarią, z usterką wyświetlacza. Usterka wyświetlacza podobno polega tutaj na tym, że nie wyświetla już niczego. Wcześniej wyświetlał jakieś znaki, kwadraciki i tak dalej. Czasami wyświetlał poprawnie, a czasami pod kątem 30 stopni Robert musiał spoglądać, żeby coś zobaczyć. Z tego co wiem, na tą chwilę nic nie wyświetla, także otworzymy go i zobaczymy, co mu dolega i czy da się coś z tym zrobić. Zobaczymy, co się tutaj wydarzyło. Dosyć ciężki, pewnie ma, prawdopodobnie ma w środku akumulator. Ok. 13,8 V, 3 A. Napięcie zasilania. Tak, klucz, mikrofon, PA, port, dobra. Dobra, trzeba podłączyć zasilanie i zrobić wstępne oględziny, co tutaj się wydarzyło, co tu się dzieje, co dolega temu transceiverkowi QRP od pana Chińczyka. Tak, bo panowie Chińczycy właśnie produkują ten mały, fajny transceiverek. Aha, tu jest ładowanie, a tu jest zasilanie. Czyli mamy tylko wtyk do ładowania 12,6 V, tak jak było tam na zasilaczu. Tak, tutaj głębiej nie chce wejść, a powinno. Nie będziemy pchać na siłę, ale dobra. 13,8 V, 3 A, także podłączę zaraz zasilacz laboratoryjny. Nic się tutaj nie wyświetla. No dobra. Trzeba go rozkręcić.
Nie wiem, czy to widać. Są takie tu różne elementy, które... O, widzicie? Tak jak tu na przykład. To jest kulka cyny i ona może gdzieś tam zwierać. Mamy luźną śrubkę tutaj, nakrętkę. Ta nakrętka jest luźna. To jest ok, ta jest luźna na pewno. I ta jest też luźna. Wszystko tu jest luźne. O, ta też się okazuje, że jest luźna. Patrzcie, no. No dobra. Odkręcimy ten wyświetlacz. Taka jakość pana Chińczyka. Nie dokręci śrubek i później są problemy. Ale jeszcze nic nie mówię, bo nie wiem, jaka jest przyczyna. Dopiero będę to sprawdzał. Dobra. Trzeba uważać, bo to są dwie płytki. Jedna jest od wyświetlacza. I tu wygląda wszystko świetnie. A druga jest od encodera mikrofonu i reszty przycisków. No to mamy zwarcie na zasilaniu. Odłączę zasilanie i sprawdzę omomierzem, gdzie jest to zwarcie. Także okazało się, że procesor Atmega, na którym jest zawarty program, oprogramowanie do całego radia, ma zwarcia i po wylutowaniu procesora okazało się, że no są zwarcia na wejściu zasilania do tego procesora w dwóch miejscach, później pokażę jeszcze. I w tym momencie pobór prądu
Podłączony jest zasilacz laboratoryjny ustawiony na 13,5 V i w tej chwili pobór prądu, jak włączę, to jest 40 mA, około 40 mA, także nie ma już zwarcia. Radio się teraz nie grzeje, a w zasadzie stabilizator 5V, który zasilał ten procesor, właśnie on się grzał, bo miał opór 5 ohmów, około 5 ohmów. Także jeszcze podłączę miernik, amperomierz tutaj przy 13,5 V. Także w tej chwili w szereg włączyłem amperomierz i włączam radio. Mamy 54 mA i to jest pobór prądu w stanie spoczynku, oczywiście bez procesora, który powodował zwarcie. No i co za tym idzie, nie jest uruchomiony odbiornik, także ten pobór prądu jest znikomy i to jest pobór prądu podświetlenia tych przycisków, podświetlenia wyświetlacza. Także jeszcze sprawdzimy napięcie, jakie jest tu na zaciskach, bo poprzednio spadało do 6 V i ograniczenie prądowe do 1 A się włączało. Także jeszcze napięcie na zaciskach sprawdzimy, ale będzie w porządku. Tak. Dokładnie 13,5 V. Także radio już jest w połowie naprawione, chciałem powiedzieć, ale ono nie jest naprawione, bo nie ma procesora. Nie ma procesora niestety, bo po pierwsze nie ma procesorów w sklepach, a po drugie nie mamy programu, który Chińczyk tutaj zainstalował. Także no, tak to wygląda. No, można też na zasilaniu bateryjnym, czyli tutaj do góry, ale na zasilaniu bateryjnym jest ten sam efekt i też nie ma zwarcia, bo już to sprawdziłem. Także tak to wygląda. No, teraz Wam pokażę, gdzie są te zwarcia i jakie mają wartości dokładnie. Czyli zwarcia na wejściu zasilania procesora VCC i AVCC. Między masą a tymi pinami są zwarcia. Tak, ohmomierz. I teraz tak, tutaj mamy masę. Masy są połączone, także ja biorę akurat z tej strony i przykładam się do pinu AVCC. Tak. I widać, mamy tutaj 4,5 ohma i to właśnie powodowało zwarcie dla stabilizatora 5V. I teraz przyłożę sondę miernika do nóżki VCC, do tej dolnej. I mamy niecałe 2 ohmy. I mamy niecałe, prawda, 2 ohmy. VCC i GND i tutaj AVCC mamy 4,5 ohma. Także procesor ma zwarcia na zasilaniach i niestety oznacza to, że wewnętrzne jego elementy uległy uszkodzeniu, spaleniu i nic z tym, prawda, się nie da zrobić. Jakiej wielkości jest procesor Atmega 328P? Dwóch główek zapałek. Tak to wygląda. On jest takiej wielkości. No i tu trzeba było troszeczkę się namęczyć, żeby to polutować, ale on jest takiej wielkości. Dwóch główek zapałek.
Dobra, mamy zlutowany układ. Tu jest nasza Atmega. Tu jest FTDI, który ma zapewnić nam łączność z tym procesorem. Jest to typowa aplikacja dla tego procesora Atmega 328P, żeby można było się z nim skomunikować i albo wgrać program, albo zgrać z niego program. No wątpię, żeby się udało, bo tak jak wcześniej mówiłem, procesor jest spalony. Procesor jest spalony i wejście AVCC z masą ma zwarcie, tam jest 5 ohmów. Tutaj masa i zasilanie z tej strony ma też zwarcie, jest 2 ohmy, ale spróbuję wykorzystać ten pin VCC z masą, który nie jest zwarty, czyli ten pin numer 4. I zobaczymy, czy da się coś z tym zrobić, coś uzyskać. Najchętniej zgrałbym program z tego procesora spalonego i wgrał na taki nowy procesor. W ten czas radio by ożyło. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Wątpię, żeby to się udało, ale zawsze trzeba próbować. Jak ja to mówię. Także podłączam płytkę pod komputer. No i spróbujemy się z nim skomunikować. Wpisuję teraz komendy w CMD, w wierszu poleceń, żeby się skomunikować z tym procesorem. Ja już wiem, że to jest na porcie z przypisanym numer 12, bo wcześniej sprawdziłem. I najpierw sprawdźmy, czy jest komunikacja. Tu powinny się te dwie diody zaświecić, ale widzę już w tym momencie, że zaświeciła się tylko dioda TX, czyli wysyła do niego komendę do procesora, ale procesor nie odpowiada, bo powinny się dwie zaświecić. Tutaj jest dioda RX, a tam jest dioda TX i widzę, że TX próbuje się z nim skomunikować, ale tak jak mówiłem, no nie będzie to działało, bo procesor jest spalony. Także tak jak widać tutaj też na ekranie wiersza poleceń, jest problem. Program nie łączy się z procesorem. Nie łączy się po prostu komputer z procesorem. Jest brak łączności. Także tu jest problem, nie? Tu jest problem. I dla przykładu podepnę, tutaj mam też Atmegę 328P, ale w o wiele mniejszej obudowie, prawda? Bo tutaj jest obudowa większa, ta oryginalna z radia. No niestety tutaj mam mniejszą i nie mogę przełożyć, bo spróbowałbym wtedy wgrać tutaj program kolegi z Niemiec i z Holandii i przelutować do radia ten procesor. Także tak, tutaj nam pokazało, że nie ma połączenia. Skopiujemy te komendy.
i zaraz podłączę to małe Arduino Nano, tak? Także wyjmuję to. Tak. I zaraz zobaczycie, jak powinno to wyglądać. Jak powinna wyglądać łączność między tymi urządzeniami. Tak, tu akurat wcześniej wgrałem program, ale to nie ma znaczenia. Spróbujmy się połączyć. Aha, nie odpowiada. Nie ten port. Tak. Dobra. Nie ten port. Ja już wiem, że to jest, bo sprawdziłem port numer 5. No i próbujemy. Tak. I tak to wygląda. Tak to powinno właśnie wyglądać. Tak to powinno wyglądać. Tak. Prawda? Jest komunikacja bez problemu. Jest komunikacja z tym procesorem. Jeszcze raz zrobię to samo i muszę zobaczyć. Tu tak, tu są te dwie LEDy. Jedna jest TX, tu bardziej z tej strony. TX i RX. No i włączam i zaraz one powinny się zaświecić na moment. Obydwie. I w tym momencie właśnie poszło, nie? Także no cóż, walczyłem do końca, robiłem co mogłem. Procesor jest spalony. Jest spalony prawdopodobnie poprzez zwarcie wyświetlacza tam do jednej z cewek, ponieważ ten wyświetlacz był zamocowany tylko na jednych kołkach, a drugich brakowało tam na środku i właśnie przez to on się gibał troszeczkę i mógł tam dotykać elementami swoimi do innych elementów na płycie głównej radia. Lub albo i również może być wadliwa seria tych procesorów, o czym pisał mi kolega z Holandii, z którym właśnie wymieniłem korespondencję na temat tych procesorów i oprogramowania, które opracował z kolegą z Niemiec. Także no niestety procesor jest uszkodzony, nie można ściągnąć pliku hex, o ile nie jest zabezpieczony przez producenta ten program. No ale tego się nie dowiemy, bo nie ma z nim w ogóle łączności z tym procesorem. On po prostu nie działa, jest spalony. Jest spalony, ja się podłączyłem tutaj pod VCC, to górne, ale powinno być połączone z VCC dolnym i jeszcze z AVCC, na których są zwarcia, dlatego ja ich nie połączyłem. Ale zawsze no, trzeba spróbować. Spróbowałem, no nie idzie. Gdybym podłączył się standardowo pod te wejście prądowe VCC, to ten procesor tutaj, który FTDI, on się od razu zagrzałby się i mógłby się spalić, także nie ma sensu podłączać pod te wyjścia, na których jest zwarcie, bo te wejścia również powodują zwarcia w radiu, przez co jak się przełączy w radiu na zasilanie bateryjne, to bateria ma zwarcie i bardzo szybko się wyładowuje. A jak się przełączy na zasilanie zewnętrzne, to tak jak widzieliście, miałem ograniczenie prądowe ustawione na 1 A i od razu spadło napięcie do 6 V z 13,5.
i to ograniczenie się załączyło, dlatego że jest zwarcie na tym procesorze. Ten procesor ma zasilanie 5V. Te 5V z 13,5 V, które doprowadziłem do radia, jest produkowane przez stabilizator 5V. Stabilizator, jeżeli procesor ma zwarcie, to stawia ten sam opór, te 5 ohmów stabilizatorowi, przez co nagrzewał się i stabilizator, i grzał się również ten procesor. Po odłączeniu nóżki stabilizatora wyjściowej, czyli wyjściowa nóżka 5V, która szła na ten procesor, po odlutowaniu jej, po odlutowaniu zasilania dla tego procesora z tego stabilizatora 5V, ten stabilizator przestał się grzać, na jego wyjściu pojawiło się normalne napięcie 5V, także jest pewność, że on jest sprawny. Natomiast sprawdziłem omomierzem i było tam właśnie oporność, rezystancja była 5 ohmów. 5 ohmów i po wylutowaniu tego procesora ta rezystancja zniknęła. Natomiast pojawiła się, i ona jest tutaj w procesorze. Już jak go wylutowałem, to tutaj sprawdzałem omomierzem i te właśnie wejścia, w zasadzie to są wejścia napięcia, zasilania, i one, prawda, mają te zwarcia. Także nie ma sensu go wlutowywać, bo on powoduje zwarcie. Także nici z tego. Tutaj jest taki problem, że nawet nie wiadomo, co to jest za producent z Chin tego radia. Nie ma jak się z nim skontaktować za bardzo. I poza tym, nawet jakby miał możliwość się z nim skontaktować, to podejrzewam, że nie przesłałby oprogramowania, no bo to jest tajemnica handlowa. Aczkolwiek pan Chińczyk prawdopodobnie skopiował, być może trochę zmodyfikował ten program od kolegów właśnie z Holandii i z Niemiec. Od tych kolegów z tego transceivera, który oni udostępnili dla nas krótkofalowców. I prawdopodobnie ten sam program, być może po jakichś modyfikacjach, tutaj siedzi w tym procesorze. Być może peryferia są troszeczkę zmienione w radiu, natomiast ten procesor jest niedostępny w sklepach, a zależałoby mi, żeby kupić oryginalny, no, kupić jakąś malowankę, podróbę z AliExpressu czy z innych portali, no to mi się nie uśmiecha. Także łapki w górę, subskrypcje mile widziane, no i komentarze. Wtedy dojdzie to do większej liczby osób, będzie większy zasięg. No i być może ktoś trafi na ten materiał. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.